Siemanko, dzisiaj będzie bardziej merytorycznie, a konkretnie chciałem pomóc Wam, ponieważ sam miałem problem z Dino, czyli z bruznicami. Przy starcie farmy pół roku temu po prostu miałem taką masakrę, że już chciałem z tego pomysłu zrezygnować, bo opanowały mi praktycznie całe szczepkaria. I szukałem pomocy wtedy. Pamiętam, że szukałem na forach. Nie było tam jakichś konkretnych wytycznych. Dopiero jedna z osób skierowała mnie na dwa fora na Facebooku. Jedno, które zaraz Wam wrzucę, które nazywa się Dinoflagellates Support Group Reef i drugie Mac Reef Dinoflagellators Support Group. Te dwie grupy, siedzą tam ludzie, którzy pomagają zidentyfikować rodzaj i dino, które macie w zbiorniku, bo identyfikacja tutaj będzie kluczem do skutecznej walki. Z racji tego, że z każdą z odmian walczy się zupełnie inaczej, co Wam postaram się pokrótce powiedzieć. Oczywiście to nie jest moja wiedza, ja to tylko przetłumaczę Wam w skrócie z tak zwanego protokołu, który na tych grupach powstał. Ja za pomocą tego protokołu sam wyszedłem z problemu, a był on już naprawdę poważny. Mało tego, pomogłem już paru znajomym akwarystom. Słuchajcie, protokół, który pomógł mi i pewnie pomoże Wam, wygląda w ten sposób. Ma on prawie 30 stron. Jest po angielsku. Jeżeli uda mi się go przetłumaczyć na polski, to wrzucę linka. Jeśli nie, no to sorry, trzeba sobie poradzić, ale powiem Wam o najważniejszych rzeczach, które ja zrobiłem, które uważam, że trzeba zrobić, żeby sobie z tym problemem dino poradzić. O tym, czym są bruznice, nie będę Wam tutaj gadał, bo generalnie można sobie sprawdzić na Wikipedii, szkoda Waszego czasu. Natomiast bruznice, czyli dinoki, najczęściej powstają w świeżych akwariach lub w takich, w których coś biologia zaczyna nie domagać, w których jest jakiś problem związany z biologią. I teraz, co jest tak zwanym meritum tutaj całego tematu, co podaje protokół jako podstawę. Większość zakwitów bruznic, czyli momentów, w którym zaczynają one się pojawiać i przyjmują coraz to większe fragmenty akwarium, jest moment, w którym wyzerujecie sobie parametry NO3 i PO4 lub jeśli jeden z tych parametrów będzie zerowany w dłuższym jak gdyby czasie. I to jest tak naprawdę clue całego tematu, czyli nie można doprowadzać do tego, aby NO3 czy PO4 spadło Wam do zera. Pomijam akwaria, w których takie rzeczy się dzieją, ale są one krótkotrwałe albo mają taką autokonsumpcję bardzo stabilne. Tam czasami faktycznie NO3, PO4 jest bliskie zera i bruznice się nie pojawiają, natomiast mówię o akwariach z mieszaną obsadą, w których ten moment, kiedy wyzerujecie sobie jeden z tych parametrów, kiedy to biologia zaczyna podupadać, daje przestrzeń do namnażania się bruznic. I teraz protokół mówi o tym, aby zwyczaj był, może tutaj troszeczkę to się różni od Redfielda, ale aby stosunek fosforu do azotu był jak 1 do 100 lub było to w 20% granicach utrzymywane, czyli w momencie, kiedy macie azot na poziomie 10, sugeruje protokół, aby fosfor był na poziomie 0,10. No i adekwatnie do tego, jeżeli macie azot na poziomie 5, no to robicie sobie fosfor na poziomie 0,05. To też jest zależne według protokołu od rodzaju akwarium, czyli korali, które utrzymujecie, bo dla akwariów SPS-owych oczywiście te nutrienty zalecane są niższe, natomiast dla akwariów z koralami mieszanymi
Te nutrienty tutaj są między 5 a 10 i PO4 między 0,05 a 0,1, także tak bym powiedział must have. Jeśli już znamy powód, dlaczego bruznice zaatakowały Twoje akwarium, czyli prawdopodobnie wyzerowałeś sobie azot czy fosfor, no to musisz ustalić sobie stosunek NO3 do PO4, tak jak nakazuje tu protokół, czyli 1 do 100. Jeżeli chodzi o dozowanie azotu, no to są środki Na, NO3, czy po prostu preparaty akwarystyczne podnoszące azot. Jeżeli chodzi o fosfor, to jest KH2PO4. Strzelam albo po prostu preparaty akwarystyczne podnoszące fosfor. Wszystko trzeba zrobić tak, aby trzymać się w tych ryzach, wyliczyć sobie dawkowanie na Wasze akwarium i po prostu testować. Jeżeli chodzi o testowanie azotu, no to ja tutaj zalecam Salifert, on w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o testowanie fosforu, to tutaj już sam Salifert nie da rady, weźcie sobie Milkę czy Hankę, kupcie, nie jest Milka nie jest droga i to na pewno Wam się przyda. I teraz jeżeli chodzi o rozpoczęcie tutaj w ogóle walki z dino, no to jest podstawa, jest ustalenie sobie azotu, fosforu na odpowiednich poziomach i tych poziomów trzeba pilnować, ponieważ one będą się zmieniać, te nutrienty będą spadać, będą też mogły się ponownie wyzerować, więc musicie pilnować, żeby te nutrienty utrzymywać na odpowiednich poziomach. Bez tego biologia nie zacznie działać i bruznice nie zaczną znikać. Natomiast jeżeli chodzi o zalecenia protokołu, oprócz tego clue, czyli PO4NO3, które mamy, to dotyczą one przede wszystkim tak. Podczas walki z bruznicami nie dodawajcie pokarmów płynnych, tych takich w skrócie, co się świecą, tych takich płynów, ponieważ one napędzają bardzo mocno rozmnażanie się bruznic. Co ciekawe, protokół dopuszcza karmienie korali za pomocą na przykład riveroidców, które chyba tutaj wychodzi na to, że są po prostu bardziej obojętne dla bruznic. Taka ciekawostka, natomiast jest to opisane tutaj konkretnie w punktach. Można wspomóc swoją biologię dodając fitoplanktonu i widłonogów, bo to zawsze wzbogaci całość systemu, fitoplankton i widłonogi. Można skrócić do 5-6 godzin świecenie, ale redukując biel i kolor zielony. I tutaj taka ciekawostka. Ja zawsze się śmiałem z zaciemniania i tak dalej, bo to dla mnie jest ostateczność, żeby głodzić korale. Natomiast w miejscach, gdzie miałem bardzo dużo światła białego, na farmie, gdzie miałem zakwit bruznic, tam po prostu ten dywan był 3 razy bardziej gęsty. To daje do myślenia, że one faktycznie te białe światło je zasila. Natomiast tutaj jak gdyby protokół przewiduje, żeby skrócić to do 5-6 dziennie godzin i zredukować światło białe i zielone, zostawić bardziej niebieskiego, korale się najedzą w jakimś tam stopniu, natomiast bruznice nie będą aż tak dynamicznie tutaj się namnażać. Później przejdziemy sobie do rodzajów dino, natomiast jeden z rodzajów dino podczas zdychania uwalniają toksyny do wody i zaleca się tutaj dodanie węgla aktywnego, aby te toksyny wyłapywał, bo jednak jeżeli macie dużo dino, to może to być zabójcze dla niektórych mieszkańców akwarium, dlatego węgiel jest wskazany. Też jest tutaj taki punkt o tym, że jeżeli startowaliście na suchej skale, zupełnie takiej i na szybkich bakteriach, to protokół zaleca dodanie jakiegoś fragmentu skały żywej, aby wzbogacić tą całą biokulturę wody o mikroorganizmy, o bakterie naturalne. Także jest to jakiś pomysł. Ja tego nie robiłem, powiem szczerze. Ja sobie poradziłem bez tego, natomiast są to takie zalecenia dodatkowe, od czego należy zacząć tak naprawdę przed samą identyfikacją dino, o czym powiemy sobie za chwilę. Protokół zaleca też sprawdzenie wody RODI, czy tam czasem nie przechodzą jakieś metale i tutaj jak gdyby wskazuje na to, żeby nie stosować sól, która ma w sobie żelazo. Tak też rozumiem, że nie powinno się przez ten okres czasu tego żelaza też w jakimś większym stopniu dozować.
Słuchajcie, jeszcze czego nie zaleca protokół, to dodawanie aminokwasów, ponieważ one napędzają też rozwój dino. Także aminokwasy wstrzymujemy na okres walki. Jeszcze taka ciekawostka, jeżeli oprócz dino macie cyjano, czyli po prostu widzicie, że jest fioletowy na piasku, coś tam, jakieś plamy występują, czy pod mikroskopem sobie cyjano również stwierdzicie, to jeżeli chodzi o cyjanobakterie, może nagram jakiś inny odcinek o tym. Natomiast wpierw zwalczajcie dino, ponieważ cyjano w jakimś stopniu ich byt pomoże Wam zwalczyć dino, ponieważ będzie razem konkurować o produkty, które są w wodzie i będzie jak gdyby się namnażać. Dlatego jako pierwszą rzeczą pozbędźcie się dino, a następnie bierzcie się za cyjano, które tak de facto, no, chociażby za pomocą chemii, czy jakichś tam chemiklinów, czy cyjano RX jesteście w stanie dużo szybciej się pozbyć niż samych dino, ponieważ na dino te wszystkie preparaty Dino X i tak dalej zniszczą je, ale to jest chemia i one tak naprawdę mogą bardzo szybko wrócić. Zresztą jest bardzo dużo opinii o tym, że powodują szereg innych problemów w baniaku, rozwalają biologię. Ja takiej chemii nie stosuję, bo te metody, które Wam pokażę, są moim zdaniem metodami naturalnymi i tutaj jak gdyby nie ma takiego nawrotu choroby, jeżeli sobie ten temat wyrównacie. Jeśli chodzi o walkę z dino, to najtrudniejszą częścią jest identyfikacja, jaki gatunek u Was zagościł, ponieważ będziecie potrzebować do tego mikroskopu. Chociaż uważam, że te pieniądze wydane na mikroskop to są jedne z chyba lepiej wydatkowanych pieniędzy w naszej pasji, ponieważ raz, że poszerzy Wam to wiedzę na temat akwarystyki, a dwa, 90% wszystkich problemów, które w ogóle macie w akwarium, jesteście w stanie sobie sprawdzić na prostym mikroskopie. Pokażę Wam, jaki ja używam. I powiększa to wiedzę o pasji tak naprawdę. Poszerza horyzonty, można się tym mikroskopem naprawdę fajnie pobawić. Jeżeli nie macie mikroskopu, no to nie wiem, napiszcie, idźcie do kolegi, który ma, popytajcie na forum, kto mógłby Wam sprawdzić próbkę takiego dino pod mikroskopem, bo łatwa jest identyfikacja, ale trzeba niestety tego mikroskopu użyć. Słuchajcie, ja używam mikroskopu firmy Delta Optical. Nie jest to reklama żadna, natomiast jest to bardzo dobry sprzęt za rozsądną kasę. To jest model Biolite 300. Nie pamiętam ceny, ale kosztuje coś w granicach 300 zł. On jest w oryginale z okularem optycznym, natomiast ja jeszcze sobie dokupiłem do niego kamerę do komputera, w zasadzie tylko dla wygody, fajnie to widać. Z okularem widzicie dokładnie to samo, tylko trzeba tam po prostu spojrzeć. Teraz jeżeli chodzi o identyfikację, to tak, bierzecie sobie jakiś wymaz skądś tam tego dino, pobieracie nawet, nie wiem, do ręki, nakładacie na szkło, bierzecie i już na 10-krotnym powiększeniu jest możliwość zobaczenia gatunku, co Wam tam siedzi w akwarium. Identyfikacja, tak jak mówiłem wcześniej, to jest słowo kluczowe, jeżeli chodzi o walkę z dino, ponieważ są dwie takie główne strategie. Z racji tego, że pewne ich odmiany idą w nocy w toń wodną, można je usunąć za pomocą mocnego UV i tutaj będzie to omówione za moment. Natomiast pewne odmiany, które są dużo trudniejsze do usunięcia, nie idą w toń wody, utrzymują się cały czas w danym obszarze. I tam będzie trzeba wywołać zakwit okrzemek. To o tym też za chwilę. Dlatego teraz zajmijmy się identyfikacją. Powiem Wam, jak rozpoznać dany szczep. Bądź jeśli nie macie pewności, to zawsze możecie nagrać to, co zobaczycie na mikroskopie i możecie wrzucić to na grupy, które podałem wcześniej i tam ludzie, no swojego rodzaju specjaliści, bo oni już tego po prostu robią to od lat, pomogą Wam zidentyfikować i dobrać jak gdyby system walki dotyczący danego szczepu. Także lecimy, powiem Wam teraz, jaki szczep, jak wyglądający, jaką należy strategię obrać w walce z danymi dinokami. Jeśli macie pierwszą odmianę Ostropsis trzykulie, którą zaraz Wam pokażę tutaj na ekranie, jeżeli sami ją zidentyfikujecie, to i tak
Problem jest mniejszy, ponieważ te odmiany idą w toń wodną na noc, czyli można je usunąć z kolumny wody za pomocą mocnego sterylizatora UV. I tutaj protokół przewiduje, aby ta lampa miała przynajmniej 1 W na 14 litrów, czyli 10 W na 140 litrów. Im mocniejsza lampa, tym lepiej. Nie bójcie się używać mocnych UV. Ilość bakterii w tonie wody jest znikoma, nie ma opcji, żeby Wam to zrobiło jakikolwiek problem z biologią, z nitryfikacją. Im mocniejsze UV zamontujecie, tym szybciej prawdopodobnie pozbędziecie się problemu. Natomiast kluczowy w UV metodą leczenia jest przepływ i on powinien być bardzo wolny, to znaczy dla dużych akwariów zaleca się, aby było to około 350 do 750 litrów na godzinę, natomiast przy małych akwariach może to być 250 do 400 litrów na godzinę. I teraz dlaczego taki przepływ? Ponieważ bruznice muszą być odpowiednio długo eksponowane na światło UV, aby po prostu zginęły. Jeśli zrobicie za szybki przepływ, to po prostu im się nic nie stanie, przepłyną i będą dalej niszczyć. Natomiast mocne UV i wolny przepływ i czas. Wiem, że to tak, żeby zobaczyć efekty, to już po paru dniach, jeżeli dobierzecie pompę, którą notabene najlepiej zamówić pod konkretne UV, czy też jeśli macie za mocną pompę, to ją zdławcie, ale do końca nie będziecie wiedzieć, jaki tam przepływ jest, chyba że sobie to sprawdzicie w jakimś stopniu. Nie zalecam montowania lampy UV pod bypass, bo nie macie świadomości wtedy tak na dobrą sprawę, ile tam poleci tej wody. Także zalecam podłączenie pompy osobno, dobranie. Ona nie jest droga, bo na Allegro pewnie idzie kupić pompę za 50 zł, więc zrobić odpowiedni przepływ i czekać. I tak naprawdę możecie wspomóc tą metodę leczenia poprzez zwiększenie cyrkulacji w zbiorniku i poprzez jakieś odmulanie dna, żeby ruszyć też ten syf. Najlepiej robić to wieczorem, żeby jak najwięcej tych dino poszło z tego piasku w toń wody, pomóc mu się uwolnić. Możecie odsysać też te dino oczywiście jednocześnie przez UV, możecie odsysać robiąc podmianę, natomiast resztę zrobi za Was lampa UV. Wiem, że takie 2-3 tygodnie to jest taki okres, żeby ona naprawdę sobie poradziła z tą plagą. Jeśli ustalicie za szybki przepływ, to uwierzcie mi, że ona nie zrobi dino nic i tylko będzie to narastało, bo też tak wielokrotnie było. Zresztą przykład mojego znajomego, który po prostu sobie zrobił tam fontannę i w zasadzie ta UV-ka mu nic nie zrobiła, no jak zdławił pompę, to po prostu problem znikł. Także tu jest przy tej metodzie UV jest kluczowe. I myślę, że każdy jest w stanie sobie to ogarnąć. Druga metoda uważam, że jest dużo bardziej skomplikowana. Jeśli masz drugą odmianę dino, to tak jak długo zajmuję się akwarystyką, to ta metoda jest naprawdę dziwna. Wydawała mi się wręcz nierealna, ale w zasadzie to właśnie miałem problem z odmianą amfidynów i to była bodajże duża i mała komórka, bo rozróżniamy je, zaraz Wam wrzucę, jak to wygląda. Jest tam też w tej rodzinie Prorocentum i pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić, z tym rodzajem bruznic. Co ciekawe, aby usunąć je ze swojego akwarium, musicie wywołać zakwit innej plagi, a mianowicie plagi okrzemków. Co zrobią te okrzemki? One się jak gdyby położą na tych bruzdnicach i zablokują je. Wydawało mi się to jakieś nierealne, ale powiem Wam szczerze, sam to obserwowałem pod mikroskopem i faktycznie to działa. Jest to metoda naturalna, jest to metoda w 100% bezpieczna, ponieważ okrzemki wywołuje się za pomocą dozowania krzemu, a konkretnie krzem dozuje się w postaci szkła wodnego. Za moment Wam pokażę. Słuchajcie, zamawiacie sobie szkło wodne na Allegro, to jest z Warchemu bodajże, jest one śmiesznie tanie i tak
mówiąc kolokwialnie, w ten sposób sobie podniesiecie po prostu krzem szkłem wodnym. Jest ono czyste, nie ma tam jakiegoś Na2,0NO2SI. No, w zasadzie nie tylko ja już dozowałem te szkło, bo powiedział mi o tym kolega z Norwegii, za któremu dziękuję, bo on w zasadzie tą metodę jako pierwszy zrobił i pokierował mnie, że śmiało wal ten krzem do wody. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy, bardzo istotnej. Dozowanie krzemu odbywa się poprzez, po pierwsze, wpierw krzem mieszajcie z dużą ilością rodi, bo gdy dodacie go bezpośrednio do akwarium, on się bardzo mocno krystalizuje. Dozowanie wrzucę Wam za chwilę. Natomiast krzem podnosi KH, twardość węglową, więc obserwujcie albo zmniejszcie na pompie swoje KH, ponieważ będzie Wam szło w górę. I teraz jaka jest zasada? Dozujemy krzem, żeby osiągnąć wartość, tam podaje protokół bodajże 3 ppm. To jest parokrotnie przekroczenie krzemu w akwarium. Ja Wam powiem jedną rzecz. Ja miałem 100-krotnie przekroczony krzem i nie działo się nic w baniaku. Wiem, że ludzie mieli nawet 200-krotnie przekroczony krzem i też się nie działo nic w baniaku, dlatego nie bójcie się tego, natomiast kupcie sobie test na krzem i sprawdzajcie. Trzeba utrzymywać stężenie powyżej 3 ppm i zauważycie, że zaczną się namnażać okrzemki. Wrzucę Wam zaraz, jak to wygląda pod mikroskopem. I te okrzemki zaczną osiadać na dino. Efekt będzie taki wizualny, że będziecie mieli wrażenie, że tych dino przybywa. Natomiast w tym momencie już zaczyna się efekt takiego czyszczenia, ponieważ te okrzemki zaczynają dominować. One z tego krzemu się biorą. Cały czas pamiętajcie o dozowaniu i utrzymywaniu NO3 i PO4, bo to jest naprawdę kluczowe, żeby te okrzemki się też wytworzyły. I taka kuracja trwa średnio miesiąc. Natomiast już po paru dniach zauważycie, że ten dywan, który macie z tych waszych dino, zaczyna się robić coraz bardziej gruby, gęsty i to jest właśnie efekt tego, że okrzemki zaczynają na tych dino siadać. I teraz jaka jest różnica między okrzemkami a dino? Dino strasznie, oprócz tego, że są toksyczne, to strasznie drażnią korale. Natomiast okrzemki są totalnie dla nich obojętne. No może jak coś tam zaczynają się śluzować czy coś, natomiast dino Wam korali nie zabiją. I to jestem pewien na 100%, bo sam widziałem, co u mnie się działo. Już w momencie, kiedy zaczęły okrzemki siadać na dino, zaczął się robić w akwarium względnie porządek. Był syf po prostu, bo było bardziej brązowo na tych wszystkich fragmentach, natomiast korale się bardziej otwierały. Jak gdyby te dino już nie były tak aktywne, nie skakały po tych koralach, bo okrzemki je blokowały. I to jest, wrzucę Wam zaraz z TikToka, którego nagrałem podczas kuracji, gdzie pokazywałem dzieciom, jak to wygląda w trakcie. Zobaczcie teraz, jak przegrywają dinoki. Widzicie, zobaczcie, tutaj są uwiązane i się nie mogą ruszyć. Okrzemki je zaatakowały. Fajnie? Walka trwa. No, już 2 tygodnie. Teraz co jest bardzo ważne? Ten poziom krzemu musicie utrzymywać przynajmniej przez ten miesiąc, żeby był zawyżony, ponieważ okrzemki będą cały czas siadać i cały czas te dino blokować. Natomiast nie możecie przestać, nie możecie tego krzemu zrobić mniej, ponieważ okrzemki bardzo szybko zużywają się. Zużywa go też akwarium. Zresztą amerykańska szkoła mówi o tym, żeby dozować krzem, bo on też żywi gąbki. Natomiast krzemiany będą w akwarium naturalnie z niego wychodzić. Będzie akwarium zużywało krzemiany, więc o poziom krzemu się nie bójcie, on będzie naturalnie spadał. Dlatego dozujcie cały czas krzem podczas tej kuracji. Dozowanie zaraz dostaniecie. Myślę, że taki miesiąc czasu to jest taki efekt, że zobaczycie, że zacznie się robić po prostu czysto. Nagle zniknie ten pył, zniknie ten syf. Zobaczycie, że tam, gdzie są te ogniska, takie dino największe, będzie jeszcze taki efekt, że gdzieś tam będą jakieś plamy, natomiast gdziekolwiek pojawią się dino, będzie na tym cały czas siadać, będą na tym cały czas siadały okrzemki. I to jest moim zdaniem świetna metoda, bo jest naturalna, nie zaszkodzi w ogóle akwarium bez żadnych strat. Na amerykańskich forach, czy na tych forach, na tym z protokołem ludzie piszą, że mieli korale full SPS-owe, nie działo się nic złego podczas dozowania krzemu.
Dobrnąłem do końca, cieszę się, bo zajęło mi to 2 dni składania tego materiału. Powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się, że to jest tyle gadania, ale chyba najważniejsze rzeczy powiedziałem. Jak nie, to po prostu reszta jest w tym pliku. Jeżeli potraficie tłumaczyć całe pliki za pomocą sztucznej inteligencji, to zgłoście się, bo byśmy mogli przetłumaczyć ten cały plik, wrzuciłbym go wtedy tutaj pod filmem. Jeśli Ci pomogłem, to będę wdzięczny za suba. Może coś tam jeszcze bym dla Was nagrał, jakbyście chcieli. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się. Szała.